za tłum. Witam, dziś spacer po Warszawie. Jestem w samym centrum. Jestem przy dworcu centralnym, dosłownie kawałeczek odeszłam. Jan Beck napisał: nie bywa na dworcu, bo uciekła z domu dziecka. Nie wiem, czy to do mnie. Ja bywam na dworcu, więc takie teksty no to w ogóle nie mają nic wspólnego ze mną ani jakimś domem dziecka. Tutaj mamy ulicę Chałubińskiego, na Żoliborz prosto, Włochy w prawo, dworzec zachodni, centralny w prawo. Oznaczenie Mirów, Rondo NZ, Rondo Dmowskiego, Plac Stalinkiewicza. I jestem pod Elektrimem i obok jest Marriott. Tutaj napisał Bolek i Lolek kolejny komentarz do filmu, że opis dałam tragedia na Centralnej, że dużo ludzi, tłumy. I Bolek i Lolek napisał: tragedia, pociągi kiedy jadą puste, to nazwałbym tragedią. Wam powiem, że tragedią to bym nazwała takie tłumy, gdzie się wszyscy pchają i nawet kobiecie na jednym filmie wpadło coś na tory, piski, krzyki. Ludzie się spieszą, popychają. To jest kolejny wieżowiec w Warszawie, tak zwany wieżowiec, czyli Marriott. Tutaj kiedyś zatrzymywał się Michael Jackson w tym hotelu w 1996 roku. A ja idę do dworca centralnego, ale chciałam Wam pokazać z bliska Marriott. Tak wygląda, bo nie było spaceru jeszcze po Warszawie w tych okolicach, tylko bardziej metro Wam pokazywałam. A z tej strony widać Pałac Kultury przy samym Marriotcie. Idziemy dalej. W ogóle powiem, czy jest różnica, kiedy wsiadacie do pociągu i nie ma nikogo na przykład w przedziale i możecie sobie zająć na spokojnie, albo jest na przykład połowę przedziału zajętego. Czy to jest dla Was tragedią? Tragedia jest wtedy, kiedy się wsiada do przedziału, gdzie wszyscy się pchają, nie ma gdzie walizki położyć, no i wszyscy się pchają, popychają, może się jakiś wypadek zdarzyć na peronie, więc to jest dla mnie gorzej niż po prostu tragedia, jak jest pociąg pusty. Dworzec centralny, słynny, Warsaw Tower. No i tak jak mówiłam, tutaj jeszcze Złote Tarasy, Intercontinental, Pałac Kultury. Tutaj widzimy N57 AKM. Czasem się pojawia taki pociąg.
Warszawa Centralna. Z zewnątrz przesiadam się i w tą stronę idę. Pokażę Wam, co się dzieje jeszcze w Warszawie. Często idę ścieżką rowerową i cały czas trąbią na mnie. A wiecie, co tutaj stoi? 1313 ze zmienników. Mieczysław Hryniewicz, Ewa Błaszczyk. Czekam właśnie na taksi. Film Zmiennicy ma 35 lat. Ale jeszcze możemy podziwiać stare maluszki. A też fajnie, tak wiecie, po Warszawie się przejść. Także taki maluszek. Wiecie, że jak zdawałam prawo jazdy, to zdarzyło mi się jeździć takim maluszkiem. Już nie zdawałam na maluchu, ale jeździłam jeszcze, szkoliłam się. I taki jeszcze maluszek. Także szkoliłam się na takich zabaweczkach. Moje pierwsze jazdy to były właśnie na takich samochodach. Także teraz to są w cenie te samochody. Fajnie. Teraz jako zabytki z tablicą zabytkową. Te wszystkie samochody. Tak można tutaj spotkać różne takie zabytki Warszawy. Dres 77. Podróżując pociągiem zawsze zdarzy się jakaś sytuacja, która utkwi w pamięci zawsze, a to się kogoś spotka, a to się kogoś zobaczy, a to coś się wydarzy. Bo zadajecie mi takie pytania, ty to masz w ogóle takie szczęście albo nieszczęście, przecież nikt takich wydarzeń nie ma, zdarzeń i tak dalej. No jak siedzicie w domu, to nie macie, a jak podróżujecie, to się zawsze coś wydarzy. Może zapraszam podróżników, żeby się wypowiedzieli. Stefania Kołaczkowska. Dziewczyno, mam pytanie. Dziewczyno, czy ty w domu bywasz? Widzicie, że nie bywam, skoro tutaj nagrywam i kiedy bywam, to nie nagrywam, a kiedy bywam tutaj, to nagrywam takie właśnie z miasta. O, Arkadiusz Bogacki, słuchajcie, to był komentarz miesiąca, muszę to odpowiedzieć. Pani Sylwia, mam prośbę, a skąd ma Pani na te przejazdy i po co Pani tak jeździ? Bo przecież trzeba się wymyć, zjeść, a i wyspać też trzeba. No, komentarz września, października 2022. A skąd Pani w ogóle jest? Gdzie Pani mieszka, że Pani tak jeździ? Przecież ja w ogóle jestem z takiego miasta jak Warszawa, w ogóle gdzieś na końcu świata, że nie ma połączeń w ogóle, proszę Pana. Właśnie się dziwię, że w ogóle mam połączenie i że w ogóle pociągi jeżdżą. No naprawdę, że Warszawa jest tak skomunikowana. Możecie zostawiać takie zabawne komentarze, odpowiem w wolnej chwili. Fajnie się patrzy z góry, super. Miałam Wam nagrać jeszcze komentarze, które przez 2 dni nagrywałam, ale pojawiły się kolejne. I tutaj jeden pan mi napisał: słuchajcie, pan kalkulator mi napisał, co mam zrobić, żeby Twoje materiały nie pokazywały się u mnie nawet, aha, po 2 razy, nawet napisał na stronie głównej: straszne drewno odstawiasz niestety. I jeszcze ja mówię: to bardzo dziękuję, powiedziałam panu fajnie i miło,
że zostawiasz komentarz, to znaczy, że Ci się to podoba, a Pan napisał znowu, to ostatni komentarz, bo nie warto. Ale i tak się cieszę. A, super, super. Pan jest super. Charlie Chan napisał, nie wierzę, że Sylwia przekroczyła 30, to uwierz. Wszystkiego dobrego dla Pana. Tutaj kolejny pan napisał, Marek Kret. Nikt nic nie musi, każdy mówi, że ma najlepszy kanał. Są lepsze. Oczywiście, nigdy nie mówiłam, że mój kanał jest najlepszy. Są lepsze, owszem. I z tym się zgadzam, więc pozdrawiam pana Marka. Kolejny komentarz to jest pan Adam Nowakowski. Obserwując swoje filmiki można domyślić się, że jesteś osobą bezdomną, skoro nocujesz w pociągach. No nie wiem jak to się odnieść. No, nocowałam jedną noc w Karkonoszach. I chyba na razie nie będę nocować więcej. Pani Marta Siwko napisała, ale jest pani szczęściara, komfort, tanio żyć, nie umierać, nawet ciepła woda w kranie. Aha, bo mówiłam, że ciepła woda w kranie w Karkonoszach. Młodzież nie wie, co znaczyło podróżować za PRL-u. Myślę, że chyba to nie do mnie miało być. Młodzieżą już nie jestem, a w tych czasach ja już podróżowałam i to nie są moje oczekiwania, bo pani tutaj napisała, co za roszczeniowość. Ani razu nie byłam roszczeniowa na filmie. Chciałam być sama. Sama to na autostop. Ale to był żart, sama. No to jakbym chciała być sama, to bym 500 zł zapłaciła i bym była sama. Do stacji Terespol planowy odjazd pociągu o godzinie 19:40. W dniu dzisiejszym rozpoczyna bieg od stacji Warszawa Wschodnia. Podróżni czekając na ten pociąg mogą dojechać na stację Warszawa Wschodnia pociągiem Ekspres Intercity Odra, relacji Berlin-Hauptbahnhof Warszawa Wschodnia, planowy odjazd. I pani mówi, że jestem jakaś roszczeniowa. Nie rozumiem pani, naprawdę. To było nagrywane dla was, więc tutaj żadnych roszczeń nie miałam. W ogóle byłam szczęśliwa, że jadę tym pociągiem. Cieszyłam się, że woda ciepła leci. Cieszyłam się, że mam łóżko i nawet z kimś jestem w przedziale. Także na razie to wszystko. Trzymajcie się. Do następnego. Pa.